Witajcie na wąskotorówce w Rogowie, a w tym odcinku zobaczymy przygotowania do otwarcia sezonu 2017. Zapraszam Was do oglądania. Kolej wąskotorowa w Rogowie działa dzięki zaangażowaniu wolontariuszy. Dzień przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu kursowania kolei odbyło się szkolenie kasjerów biletowych i konduktorów rewizyjnych, w którym wziąłem udział. Uczestnicy poznali podstawowe przepisy dotyczące ruchu kolejowego i sygnalizacji, budowę taboru oraz specyfikę rogowskiej linii wraz z informacjami, o które później mogą pytać turyści. Bo ten pociąg to jest PKP. To jest każdy facet, który ma trójząb, to Poseidon, tak? To jest zbudowane w 1915 roku. Przez wojska niemieckie. Jak kolej powstała, była zbudowana przez armię pruską, jak pewnie wiecie, więc nazywała się... Cofnij tam jeszcze. Po prostu Feldbahn Rogów. Feldbahn, czyli kolej polowa. Osoby zaangażowane w obsługę turystów mają przed sobą szereg zadań do wykonania w czasie rozkładowych kursów pociągów. Poczynając od przebrania się w mundur i przygotowania składu do wyjazdu, przez obsługę podróżnych, udzielanie informacji, sprzedawanie i sprawdzanie biletów, po obsługę składu pociągu, podawanie sygnałów, nadzór nad wsiadaniem i wysiadaniem pasażerów, czy zmianę tablic relacyjnych aż do czasu zdania służby. Silnik jest taki sam. Tak, T-34 czołg radzieckiej produkcji. Na warsztacie wolontariusze prowadzą prace remontowe i utrzymaniowe posiadanego taboru. Jest to dobra okazja do poznania w praktyce mechaniki pojazdów, w tym m.in. budowy silników, wózków, układów hamulcowych czy sprzęgów. W hali w trakcie renowacji zobaczyłem spalinową lokomotywę LXD2 z 1982 roku. Tego typu pojazdy produkowano dla bloku wschodniego w rumuńskich zakładach FAUR. W skali wąskotorówki jest to ciężka, ponad 30-tonowa lokomotywa z silnikiem Wola Henschel o mocy 465 koni mechanicznych, która jest w stanie pociągnąć za sobą wiele wagonów. Ich akumulatorów jedna lokomotywa moc? Jedna kibel czy taka? No, coś takiego. Znaczy to jest tak, 1 ma 4,9, tak? Tutaj mamy 24V, czyli takie dwie skrzynki, które muszą wejść do lokomotywy, nie? dwie skrzynki. Znaczy, to jest trochę inny typ akumulatorów, bo tutaj otwórz kabel. O, tutaj mamy takie akumulatory. A, musicie przejść, proszę. Jednym z elementów doraźnego utrzymania kolei jest usuwanie zachwaszczenia i zarośli na szlaku. Na stacjach i przystankach spotkamy też ręczne napędy zwrotnicowe. Położenie iglic zwrotnicy zmienia obsługa kolei przy pomocy zwrotnika. Ruch dźwignią powoduje przestawienie iglic zwrotnicy.
Dla minimalizacji tarcia i wycieszenia pracy zwrotnicy smaruje się siodełka podiglicowe, po których przesuwają się iglice. Zimą smary zabezpieczają też przed przymarzaniem ruchomych części rozjazdu. Ciekawostką na tego typu kolejach są zamki i klucze zwrotnicowe, zwiększające bezpieczeństwo prowadzonego ruchu kolejowego. W mechanizm zwrotnicy wstawia się trzpień blokujący bieżące ustawienie rozjazdu. Klucze w obrębie jednej stacji nie mogą się powtarzać, mają różne formy i wycięcia. W efekcie dla kolei wrogowskiej określono 144 różne rejestry kluczy. Ogromną frajdę sprawia na takiej kolei jazda drezyną ręczną. Przy użyciu siły mięśni można tu się całkiem nieźle rozpędzić. Pojazd ułatwia wykonywanie prac przy torowisku na krótkim dystansie, jest też dużą atrakcją dla turystów w dniu kursowania kolei. Skład pociągu przed obsługą podróżnych musi być każdorazowo przygotowany. Wagony są szczegółowo myte i sprzątane, zasilane w wodę, a w razie potrzeby rozpalane jest też w nich ogrzewanie. Po wstępnym przygotowaniu wagony łączone są w skład gotowy do obsługi pasażerów. Jeśli chcielibyście stać się częścią ekipy obsługującej rogowską kolej, to możecie zgłosić się do pomocy. Pod materiałem umieściłem adres mailowy, na który można przesłać swoje zgłoszenie. Myślę, że w Rogowie można się bardzo wiele nauczyć. Koniecznie zobaczcie też drugi odcinek z tej miniserii o dniu obsługi kursów turystycznych na wąskotorówce. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.